No dobrze, moi drodzy, jedziemy do Hue, ale muszę wam powiedzieć, że ten obszar, przez który będziemy jechać, będzie związany bardzo mocno z historią konfliktu między komunistyczną północą a kapitalistycznym południem w Wietnamie i wojną wietnamską. Ale w ogóle czuć, że ten tajfun idzie, bo wiatr dmucha mocniej. No dobrze, kochani, jesteśmy. Tunele Vinh Moc. Wchodzimy do tuneli. Zobaczcie, pieski se chillują. Jestem taki szczęśliwy, że tutaj dotarliśmy, bo to jest jedna z ciekawszych rzeczy na drodze właściwie z Ninh Binh do, no możliwe, że do samego Da Nang. Tunele Vinh Moc odegrały bardzo ważną rolę dla tutejszej ludności, dla ludności Vinh Moc, dlatego że jesteśmy przy strefie demilitaryzowanej. W trakcie wojny była to strefa graniczna północy oraz południa, komunistycznej północy i kapitalistycznego południa. Amerykanie w ramach operacji jakiejś tam zdecydowali, żeby wygonić w ogóle ludność, która tutaj zamieszkiwała te tereny. Amerykanie zdecydowali się na bombardowanie tego terenu, dlatego Wietnamczycy jako naród, naprawdę sprytny, dumny naród, zdecydowali, że nie będą się stąd wynosić. I właśnie tutejsza ludność budowała sobie schrony oraz zbudowała sieć tuneli, do której zaraz dojdziemy. Tutaj macie, to jest schron zrobiony z 2 bali drewnianych i tutejsza ludność budowała takie schrony, w których można było uzyskać schronienie. Szyby wentylacyjne. Tak właśnie wygląda jeden z szybów wentylacyjnych. To jest przykładowy lej po bombie spuszczonej na ten teren. No mniej więcej 2-3 metry w dół. Średnicy z 5-7 metrów. Tutaj mamy pana, który oprowadza mnie z jakiegoś powodu. No więc tu widzicie plan naszej wycieczki. Wchodzimy właśnie tutaj wejściem numer 3. Przyjdziemy sobie do 10 i wyjdziemy numerem 5. I jak widzicie, tunele są podzielone na 3 poziomy. Pierwszy poziom był zbudowany najwcześniej, kiedy zaczęły się bombardowania. Pierwszy poziom ma od 8 do 11 metrów głębokości, podczas gdy bomby, które zostały zrzucane na ten teren, potrafiły penetrować dużo głębiej, dlatego powstał drugi i trzeci poziom, który już sięgał dużo niżej, nawet do 20-23 metrów. Tunel Vinh Moc. Jest to podziemna wioska. Było to schronienie dla ludności cywilnej, która uciekała przed bombardowaniami tego obszaru. Mieszkańcy, którzy przetrwali w tunelach Vinh Moc, często dzielą się wspomnieniami o życiu pod ziemią. Opowiadają o tym, jak stworzyli podziemne wioski, gdzie prowadzili życie rodzinne, nawet hodowali tutaj zwierzęta, uprawiali rośliny. To po prostu idziemy zobaczyć historię ludzi, którzy walczyli o przetrwanie, podczas gdy po prostu na ten teren spadały bomby. A dlaczego Amerykanie zdecydowali się zbombardować ten teren? No przede wszystkim, żeby wysiedlić tą ludność stąd, ponieważ było podejrzenie, że właśnie tędy prowadził szlak lokalnego wsparcia dla wojsk komunistycznych. Historia tego tunelu zaczyna się w 1965 roku, kiedy to mieszkańcy z wioski właśnie tej Vinh Moc z powodu intensywnych bombardowań ze strony amerykańskich sił powietrznych, o kurde, zaczyna się mega deszcz. Dobra, szybko do tunelu! O, just in time! Budowa tych tuneli trwała 2 lata, od 1965 do 1967 roku. To jest system tuneli, tak jak widzicie tutaj, który ma ponad 2 km długości i został wykopany ręką ludzką i prostymi narzędziami tutejszej ludności. W ciągu 2 lat mieszkańcy stworzyli złożony system, złożony z 3 poziomów. Pierwszy na głębokości 12 metrów, drugi na głębokości 15 oraz najniższy poziom, który jest na głębokości ponad 30 metrów. Te tunele są akurat przystosowane do mojego wzrostu, ale co nie znaczy, że są jakieś super wysokie, ale zobaczcie, tędy musiał przejść nawet i
byk. W tych tunelach żyło ponad 60 rodzin. Podczas przebywania rodzin w tych tunelach urodziło się 17 dzieci. Zobaczcie, jak złożone musiało być, żeby tutaj po prostu... Siema, gościu. Żeby zrobić tutaj właściwą wentylację, żeby tutaj ludzie mogli normalnie żyć, ale też uprawiać jakieś, hodować bydło. Tutaj trochę jest wody. O, tutaj macie przykład, jak sobie rodzina mogła spać w takiej, akurat tutaj jeść, w takiej jamce. Podczas życia w tych tunelach żaden cywil nie zginął. Te tunele Vin Moc stały się swoistym symbolem odwagi i determinacji Wietnamczyków. To nie takie łatwe uciec przed obszarem, na który spadło 9000 ton bomb. To jest po prostu jakieś niesamowite. I jesteś takim Wietnamczykiem, który 2 lata żyje sobie w takich tunelach. I to 60 rodzin, czyli jakieś pewnie, nie wiem, 200-300 osób. I sąsiadów masz tutaj po prostu. A na górze tylko bomby. No i zobaczcie, jak to musi być wspaniale przemyślane, że po prostu był tlen niezbędny do tego, żeby tutaj ludzie przeżyli. I powiem wam, że ja tu wcale nie czuję się jakoś ekstra klaustrofobicznie czy coś. O, tutaj macie wyjście. Tam jest od razu już morze czy ocean, nie pamiętam. 60 dzieci zostało tutaj narodzonych. The heavy bombs, Yeah, yeah? down here. They go down there. The bomb shelter, Okay, 23 meter. okay, 23 meter. No tu się trochę robi ciasno, ale chyba już wychodzimy. Go inside for the meeting. Okej. No jednak nie wychodzimy. Tu chyba będzie trochę mokro. A, meeting room. Dobra, wchodzimy do meeting. I'll just take off my socks. Dobra, bo jak coś, wszystko się dzieje w kroksach. Dobra, idziemy. This is for the exit bomb shelter. O, exit from the bomb shelter, okej. Ello. Nie no, trochę ciągle idę taki lekko pochylony. This for the meeting room. Meeting room, okej. Tutaj dzieciaczek u lekarza. Tutaj pan kopie dalszą część tunelu. This is for the level 1 for the water. Aha. Can I see inside? Oh, it's water inside, yes? Okay. Pierwszy był do pozyskiwania wody. Tutaj pozyskiwanie wody ze studni. Tutaj ciągle kapie coś z sufitu. Dobra. Wchodzimy. Idziemy na poziom 3. Czyli na najniższy poziom. Ostrożnie. O kurde! Co? Mam nadzieję, że nas to nie zaleje, bo pada ostro. O ja. Tutaj stąd się leje ta woda i stąd. Dobra. Darmowe mycie nóg. Tutaj jest łazieneczka po prostu. Dlatego tu jest tyle wody. Leje się z sufitu, byle nie na kamerę. No, ciepła ta woda. W większości miejsc mogę chodzić wyprostowany nawet. Ale lekko się schylam, bo są momenty takie, że... Wow, ale woda cieplutka. Dobra, kochani, idziemy w kierunku wyjścia. I teraz co? Mam nadzieję, że nie pada. O, no more rain? Yeah. It's okay. O, a tutaj jest wyjście w kierunku morza. Wow.
zobaczcie na to. Życie tutaj i bycie ruchem oporu przeciwko Stanom Zjednoczonym i kapitalistycznemu południu nie było usłane różami, ale tak szczerze mówiąc, ja nie wiem, jak ci ludzie to wykminili, że zbudowali sobie takie tunele, żyli sobie tutaj, bomby leciały z góry, nikomu nie przyszło na myśl, żeby co, spierdzielać stąd? To jest serio, jakieś niesamowite. To jest kawał historii i naprawdę bohaterska ludność. To jest coś, co ja w Wietnamie widzę, że właśnie cały czas zostało z tymi ludźmi, że oni po prostu żyją jak jeden organizm, umieją sobie pomóc i współpracować. To jest piękne w tym narodzie. Dobra, idziemy jakimiś schodami do góry. Dobrze, wchodzimy wejściem numer 6 z powrotem. Oj, trochę tu się wody nalało już. Nie dość, że wpadłem całym kroksem w błoto, to jeszcze w głowę się przywaliłem. Dobra, tutaj naprawdę czuć taki przewiew powietrza. Jak oni wykminili ten system wentylacji? Czy tutaj był jakiś uczony fizyk, który to rozkminiał, czy tak pomyśleli, dobra, buduj tu dziurę, z drugiej też zbuduj i będzie wiało. Ten gość to popierdziela po tych schodach jak sarna. Dobra, w życiu trzeba zrobić to, czego się boisz, więc cały dobytek jednak zostawiłem. Ale już jestem z powrotem i nic się nie stało. Dobra, mam nadzieję, że Wam się podobała historia o tunelach Vin Moc, bo zabieram Was w jeszcze jedno miejsce ciekawe, historyczne po drodze. Za 20 minut tam będziemy. Czekaj, dobra, bo ten lewo. Zen. Dobre, dzięki. Dobrze, kochani, znajdujemy się właśnie przy moście Chao Hien Luong, też nazywanym jako Ho Chu Thi Muon Nam. To jakiś pan się zainteresował, co ja tutaj robię. Trzeba kupić bilet, bo tu jest całe muzeum strefy demilitaryzowanej, ale ja nie mam czasu na to, żeby się z tym pierdzielić. To jest historyczny most, który dzielił komunistyczną północ, po której ja właśnie przechodzę, z kapitalistycznym południem. Ten most wygląda tak. Most Hien Long. To jest symboliczna granica pomiędzy Wietnamem Północnym a Południowym. To jest rzeka Bien Hai. Jest to jeden z najważniejszych symboli podziału Wietnamu podczas wojny wietnamskiej. Podpisanie porozumienia genewskiego w 1954 roku tymczasowo podzieliło Wietnam na część północną, w której się teraz znajdujemy, i południową, za mną. I ten most stał się kluczowym punktem granicznym. Znajduje się on na 17 równoleżniku, czyli na takiej linii poziomej na globusie. I on wyznaczał właśnie granicę pomiędzy Demokratyczną Republiką Wietnamu a Wietnamem Południowym podczas wojny. I historia związana z tym mostem to jest wojna propagandowa. Obie strony konfliktu wykorzystywały głośniki do nadawania swoich komunikatów. I to prowadziło do tak zwanej wojny głośników. Mieszkańcy obu stron słyszeli codziennie komunikaty i muzykę, co miało na celu mobilizację poparcia dla swoich rządów. I dodatkowo jeszcze były coś takiego jak wojna flag. Obie strony starały się zbudować jak najwyższe maszty flagowe, co prowadziło do rywalizacji o dominację wizualnej. Po stronie północnej ten maszt 38,6 metra. Kiedy jedna strona
malowała swoją część mostu na określony kolor, druga robiła to samo, co miało symbolizować dążenie do zjednoczenia kraju. Po drugiej stronie mostu znajduje się pomnik Pragnienie Zjednoczenia, który przedstawia matkę czekającą na powrót swojego męża oraz inne pomniki upamiętniające ofiary wojny. Most ten został całkowicie zniszczony podczas bombardowań w 1967 roku i czekał na odbudowę aż do 1974. I ten odbudowany most miał wspierać logistykę wojskową podczas ofensywy wiosennej w 1975 roku. Na historyczne przekroczenie linii granicznej wjeżdżamy z Wietnamu Północnego do Wietnamu Południowego. No i witamy na południu. Historyczny moment mojej podróży. Przeprawa na południe.